To jest zioło mojego dzieciństwa. Wszystkie dzieci na podwórku je znały i na te obdrapane kolana wszystkie dzieci używały. Zrywały jeden liść, zmiażdżały tak w rękach i przykładały na odrapane kolana. Polacy w ogóle wiedzieli więcej na temat ziół niż Anglicy teraz wiedzą. Nie wiem, czy ciągle tak jest, ale jak ja byłam dzieckiem w latach 70. i 80., to dzieci przeważnie wiedziały podstawowe rzeczy na temat ziół i jak sobie pomóc w zranieniach, gdy się skaleczyliśmy albo jak nas coś ugryzło, właśnie stosowaliśmy to zioło. I myślę, że to zioło jest dostępne dla wszystkich, ale jest bardzo, bardzo niedoceniane, bo ono ma więcej właściwości niż my wiemy. I było ono jednym z 9 takich świętych, czczonych ziół w kulturze anglosaskiej. Zapraszam na film. No i oczywiście jest to babka, czyli Plantago Major albo Plantago Major po angielsku. To jest babka szerokolistna, mamy także babkę lancetowatą. One mają podobne, bardzo podobne właściwości. I ja tutaj kilka lat temu zobaczyłam jedną małą roślinkę. Ucieszyłam się bardzo, myślę, o, babka. I to jest uważane jako chwast, ale ja to zostawiłam i teraz po kilku latach, zobaczcie, rozmnożyła się i mam całe poletko. Także ja mam wielki szacunek dla takich ziół leczniczych, które się same sieją i nie muszę ich siać ani sadzić i to jest właśnie moja babka. No, a jakie ma zastosowanie ta babka? No, słuchajcie. No i właśnie ostatnio miałam 2 przypadki, w których wykorzystałam babkę na poparzenie pokrzywą, bo przez przypadek poparzyłam się pokrzywą, a także ugryzły mnie czerwone mrówki. No i co robimy w takim przypadku? Bierzemy liść i musimy go tak zmiażdżyć, żeby sok po prostu z niego się uwolnił i wtedy nacieramy to poparzone miejsce albo pogryzione miejsce. To działa na mrówki, nawet na ugryzienia węża, na jakieś ugryzienie komarów, czy końskich much, pszczół, os i pocieramy skórę. I mi to zajęło może z pół minuty takiego pocierania i ból przeszedł, z tym, że jak wróciłam do domu po jakiejś godzinie czy 2, chciałabym powtórzyć ten cały proces, bo ból trochę wrócił, ale już nie w takim samym stopniu. Także co możemy zrobić? Możemy te liście babki zamrozić. Latem jest najlepszy czas, żeby je zbierać, a najlepiej działa po prostu na świeżo, więc możemy zebrać te liście, nawet najlepiej przed kwitnieniem, ale cały rok można, latem i wiosną, i sobie je zamrozić i potem w razie potrzeby sobie wyjąć z zamrażalnika i używać. Także na to działa i taka jest moja historia. Stwierdziłam, że jest bardzo skuteczne i zmniejsza ból, tylko po prostu potrzeba gdzieś z pół minuty takiego nacierania i ból mija. Jest to zioło, które jest wszędzie, mówię o babce, nie o tym groszku, ale nie dajcie się zmylić temu, bo jest to zioło bardzo, bardzo częste i przeważnie występuje na jakichś wydeptanych szlakach, na drogach, przy ścieżkach, tam gdzie krowy chodzą i udeptują, tam gdzie jest twarda, udeptana ziemia, nic nie rośnie, to babka tam będzie. Jest ona używana na wszelkiego rodzaju rany, wszelkiego rodzaju tak jakby inwazje ciał obcych do naszego organizmu, czy to są jakieś jady, trucizny, jakieś chemikalia, które się dostają do naszego ciała obce, na przykład drzazgi, taki na przykład toksyczny gaz czy spaliny, to też jest ciało obce do naszego organizmu i babka właśnie, jeżeli stosujemy ją wewnętrznie i zewnętrznie, to pomaga tak jakby usunąć wszelkie obce substancje z naszego ciała. A do tego, że babka rośnie właśnie w takich trudnych miejscach, gdzie nic innego nie może rosnąć, to właśnie nam pokazuje jej naturę, że jest taka twarda, że jest taka odporna, ale zarazem jest elastyczna. Kiedyś z nasion babki
robiono mąkę i robiono takie jakby placki. Te nasiona są także używane jako błonnik na zaparcia, ale to muszą być specjalne odmiany, na przykład Plantago psyllium, bo te nasionka się nazywają psyllium husk, czyli tak jakby łupinki, albo Plantago ovata, coś takiego. I one właśnie są nawet w sprzedaży tutaj w Anglii jako psyllium husk i jest to taki błonnik na zaparcia. Ja kiedyś pracując w Polsce jako pielęgniarka środowiskowa, miałam sporo do czynienia z odleżynami i właśnie starałam się wyleczyć ludziom, którzy byli w domach z odleżynami, te odleżyny. My stosowaliśmy tylko jakieś tam proszki, opatrunki, ale chciałabym, żeby była taka możliwość, żeby ludzie wiedzieli, jak wygoić trudne rany, zakażone rany, które się ciągną miesiącami i się nie goją. I właśnie babka w połączeniu z nagietkiem i na przykład w połączeniu z miodem właśnie może być stosowana na takie trudno gojące się, zainfekowane rany, a nawet odleżyny. A w angielskich szpitalach mamy coś takiego, takie opatrunki, które się nazywają Medi-Honey, czyli medyczny miód. I to są opatrunki i to jest też maść, która zawiera miód. I właśnie stosuje się to na odleżyny i na rany. I pracowałam kiedyś na intensywnej terapii, kiedyś, nie tak dawno, 2 lata temu zakończyłam moją przygodę z intensywną terapią, ale pracowałam tam 12 lat i mieliśmy te opatrunki z miodem i mieliśmy takiego pracownika, który był, no, układał opatrunki na półkach i towar i tak dalej. No i on sobie otwierał te opatrunki miodowe i lizał, czyli normalnie zjadał miód z opatrunku. To jest może trochę obrzydliwa historia, ale prawdziwa. Także normalny miód pewnie nie jest tak jakby, jest poddany jakiejś sterylizacji na pewno, ale ciągle zachowuje te gojące właściwości, bo nawet się z nich robi opatrunki i maści i to się nazywa Medi-Honey, czyli medyczny miód. No, wracając do babki, to ona nie tylko ma właściwości gojące rany, ale także działa na wszelkie podrażnienia, na przykład w układzie oddechowym, w układzie moczowym, w układzie pokarmowym. Poza działaniem łagodzącym podrażnienia ma działanie ściągające, ma działanie przeciwzapalne, a także ma działanie przeciwuczuleniowe, czyli jest dobra na alergię, a także pomaga w sposób taki wykrztuśny w różnych infekcjach układu oddechowego, jeżeli mamy kaszel. Czasami nawet, jeżeli mamy długotrwały kaszel, bo mamy tam jakieś zwłoki, no wiecie, jakieś ropy, jakieś flegmy, to ona pomaga usunąć takie stare, zależałe właśnie, po angielsku mówimy secretions, czyli te wszystkie wydzieliny z dróg oddechowych i pomaga to usunąć, jeżeli używamy jej wewnętrznie. A kiedyś pielgrzymi i wszyscy tacy wędrujący przez długi czas ludzie wkładali liść babki do buta i trzymali go tam, aż wysechł i potem po prostu wymieniali. I było to pomocne w pęcherzach takich od długotrwałego chodzenia albo niewygodnych butów, a także jest takie schorzenie plantar fasciitis, co po polsku nazywa się zapalenie rozcięgna podeszwowego i właśnie babka na to pomaga. No i pomaga także na zmęczone stopy, na jak działa na układ pokarmowy. Jeżeli mamy jakąś biegunkę spowodowaną infekcją, na przykład bakteryjną, to ona właśnie pomaga usunąć tę infekcję, bo w takiej tradycji jest to roślina, która usuwa wszelkie ciała obce z organizmu, czyli także bakterie. A jeżeli chodzi o układ moczowy, to jeżeli mamy zapalenie pęcherza, zapalenie dróg moczowych, nawet z krwią w moczu, to możemy stosować babkę. Także tak jak mówię, ona ma działanie, których my nie znamy i nie używamy, nie doceniamy. Także ja, robiąc research do tych właśnie filmików, sobie też uświadamiam, ile rzeczy mogę robić z mojej własnej działki, które mi mogą pomóc, a nie robię tego. Także postanawiam użyć babki więcej niż teraz to robię. Jeszcze
wracając do układu moczowego, ponoć jest dobra na nietrzymanie moczu w każdym wieku, czyli od okresu dziecięcego do okresu po menopauzie. Niektóre kobiety mają problemy z trzymaniem moczu, mężczyźni mają problemy ze względu na prostatę i dzieci mają moczenie nocne, czyli babka w tym może pomóc. Pomaga także w gojeniu oparzeń, zwłaszcza jak są zainfekowane, w gojeniu wszelkich ran, ukąszeń, usuwaniu jadów, toksyn z organizmu. Na oparzenia i ciężkie rany stosujemy napar i nalewkę i możemy to robić w połączeniu na przykład z lawendą, która wspaniale działa na oparzenia i rany. No a jak możemy wytłumaczyć takie wspaniałe działanie oczyszczające babki? Dlatego, że jest bogata w substancje odżywcze, witaminy z grupy B, witaminę C, różne minerały, różne składniki odżywcze i po prostu dobrze działa na wątrobę, wspomagając taki detoks wątrobowy, bo w wątrobie mamy różne fazy takie detoksykujące i one właśnie wymagają różnych witamin i minerałów, na przykład siarczanów i witamin z grupy B, bo te właśnie fazy detoksykujące nazywają się metylacja, czy tam sulfation, czyli z użyciem siarki i wymagają właśnie tych składników odżywczych, żeby działać efektywnie. I jeżeli przyjmujemy te składniki odżywcze na przykład z babką, to tak jakby przyspieszamy detoks, który nasza wątroba właśnie robi. I właśnie takie schorzenia, które mają związek ze słabym działaniem wątroby, to na przykład zmiany skórne jakieś występują, albo żółtaczka, albo słabe trawienie. I w tym właśnie babka pomaga. Czyli liście babki mogą być miażdżone, krojone, można z nich robić sok, można z nich robić napar albo nalewkę i potem robić jako okłady. Wszystko to może być stosowane na skórę, a także przyjmowane wewnętrznie. Jest także stosowana do tamowania krwawienia i możemy ją wtedy połączyć z krwawnikiem i z miętą, żeby po prostu działanie było potęgujące się z tych 3 ziół. Babka była także jedzona, bo jest dosyć odżywcza, zawiera sporo białka, cukrów, kwasów tłuszczowych, witamin, węglowodanów, także jest dosyć odżywcza i była kiedyś takim jedzeniem na czarną godzinę. Zawiera także witaminy B, C i K, czyli witamina K prawdopodobnie jest czynnikiem, który hamuje krwawienie, a także zawiera alantoinę, czyli tak jak comfrey, czyli żywokos lekarski, goi rany ze względu na zawartość alantoiny. A tu taka ciekawostka, plantago, czyli nazwa łacińska babki, pochodzi od łacińskiego słowa planta, czyli podeszwa stopy. Ale to się wiąże z tym, że właśnie spotykamy ją tam, gdzie się dużo chodzi i udeptuje i właśnie nawet już starożytni Rzymianie to wiedzieli i tak ją właśnie nazwali. A jeżeli chcemy zastosować babkę na alergię, to wtedy używamy babkę z kwiatami czarnego bzu i z miętą i wtedy bardzo dobrze działa na wszelkiego rodzaju alergie, katar sienny, uczulenia itd. Nawet Szekspir wspomina babkę w swoich utworach, mówiąc, że jest to healer of broken shins, co oznacza, że leczy złamane łydki. Także nawet zawędrowała do Szekspira. Babkę można także stosować na zespół jelita drażliwego, który jest takim syndromem różnych symptomów, które powodują dyskomfort w naszym układzie pokarmowym, a także zainfekowane zęby, zapalenie dziąseł, dopłukania jamy ustnej. Wszelkie infekcje właściwie możemy robić mieszanki ziołowe z udziałem babki. Jeżeli chcemy zrobić nalewkę, to najlepiej zrobić ją ze świeżych liści i po prostu zmiksować w blenderze z wódką. I można to wtedy przetrzymywać przez dłuższy czas. I także można robić sok z dodatkiem miodu.
A świeże liście, które zamroziliśmy, tak jak wcześniej mówiłam, możemy nawet stosować na półpasiec. Możemy je także na świeżo albo wyciskając sok stosować na trądzik różowaty i zwykły trądzik. I na wszystkie inne ropiejące rany czy zmiany skórne i tak dalej. Także widzicie, babka jest niesamowita. Babka jest po prostu ziołem, które jest niedoceniane i chciałabym, żeby było częściej stosowane.